co grałem na Amidze. Czego nie umiem. Jak się robi? Co się robi? Nie wiem, musisz naciskać coś. A, to my. O, I oni właśnie chyba grają to. Kasia tańczy, zobacz. No moja coś nie działa w ogóle. Po całej Polsce z wami jeżdżę i Czekaj, tak. bo jakaś co A to zrobiłeś? ty jesteś, bo ja nie Co czytelnika. zrobiłeś, Marcin? Wystraszyłeś ich, ale To ty jesteś z Kielc? O. Nie wiem. Sprawdzał sobie. Uwaga. No nie, znowu mnie wywrócił. Ale co ten koń? Wraca się od wozu? Niestabilny jest. Dobra, biegnę za nimi, to chyba Oni wiedzą, gdzie- uciekają przed tobą. No, przynajmniej znają miasto. Ciśnij, ale nie w ścianę. No i cofanie z przyczepą to... Posłuchajcie ludzie smutnej opowieści, co ja wam opowiem, w głowach się nie mieści. Co ja wam opowiem, to jest smutne bardzo. Nie
dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się zawziął na nasze Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, teraz tylko kupa gruzów pozostała. Kościoły zburzone, domy popalone, gdzie się mają podziać dzieci wygłodzone? Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba. Nie tylko od bomby, z głodu umrzeć trzeba. Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia. Nie ma kropli wody do gaszenia ognia. Matka szuka trupa, głośno wzywa Boga, błaga o ratunek, przeklinając wroga. Tak nas wciąż męczyli lata i tygodnie. Pan Bóg skaże szkopów za ich wielkie zbrodnie. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie ludzie, z nami łaska Boża. Odbuduję Polskę od gór aż do morza. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witam Was Percival na naszym wyjątkowym wieczorze z okazji Święta Niepodległości. Dzisiaj zagramy utwory patriotyczne, utwory i pieśni, które powstały na przestrzeni ostatnich 200 lat, aby dać nam nadzieję, aby przynieść może trochę oddechu od ciężkich czasów, ale też, aby w jakiś sposób odreagować ciężkie rzeczy, a może też przypomnieć o złych sprawach, które się stały. W każdym razie łączą się nierozerwalnie z naszą niepodległością. A zaczęliśmy pieśnią Dnia 1 września, czy też tytułów na tę pieśń jest wiele. Pieśń o biednej Warszawie na przykład, Posłuchajcie ludzie, ballada o 1 dniu września. Jest to pieśń, która istnieje przypuszczenie, że została wymyślona, napisana
przez kobietę, przez żołnierza harcerskiej organizacji dywersyjnej Wawer, już na samym początku II wojny światowej. I przejdziemy do kolejnej pieśni. Wiele z naszych pieśni, znaczy naszych, bo polskich naszych, ale tych, które dzisiaj zagramy, pochodzi z filmu Zakazane piosenki. Film, który powstał już w 1946 roku, znaczy w 1946 roku zaczęto kręcić Zakazane piosenki, a premiera odbyła się w 1947 i był to jeden z pierwszych, jak nie pierwszy w ogóle film polskiej kinematografii zaraz po wojnie. A opowiadał o tym, jak ludzie właśnie radzą sobie w ciężkich czasach pieśnią. Teraz też czasy nie są lekkie, więc może w ten sposób jakoś nawiążemy do sytuacji i damy wam trochę nadziei, trochę siły tymi pieśniami, które zostały w bardzo ciężkich czasach wymyślone. Pieśń pochodząca z filmu Zakazane piosenki, Okupacyjna świnia. Hej, tam pod Krakowem rwąca Wisła płynie. Rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie. Rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie. A jak się podpasie przyjdą lepsze czasy, zabijemy pałą świnię, narobim kiełbasy, narobim kiełbasy. Zabijemy pałą świnię, narobim kiełbasy, narobim kiełbasy. Tymi kiełbasami według denatury wytrujemy wszystkie polskie prusaki i szczury, prusaki i szczury. Wytrujemy wszystkie polskie prusaki i szczury, prusaki i szczury. Hej! A teraz pieśń z czasów I wojny światowej. Słowa napisał i muzykę skomponował Leon Łuskino. Piechota. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podążą na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podążą na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. I idą, a w słońcu kołysze się stal. Dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota, lecz w pierwszym szeregu pod
teraz piosenka napisana do polskiego popularnego kujawiaka Czerwone Jabłuszko, na pewno wszyscy znają. A piosenka prezentowana na ulicach Warszawy podczas okupacji już od czasów pierwszych wyroków sądowych wykonywanych przez Armię Krajową na agentach Gestapo, na szpiclach wszelkiego rodzaju i na innych przestępcach, na których wydano wyrok Polski podziemnej. Czerwone jabłuszko pokrojone na krzyż. Czemu ty, żandarmie, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, złapią cię, dziewczyno, bo jesteś młodą. Ty górala dasz, żeby nie wydał, on górala weźmie i ciebie wyda. Idzie sobie panna ze szwabem pod rękę, bardzo z tego dumna, z getta ma sukienkę. Jak ci nie wstyd, ojcze, nie wstyd, bo jak córka zrobił się Volksdeutschem. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, przydasz się na szpicla, bo jesteś młodą. Jak trzeba wydać, to wszystkich wydasz, ty mnie się przydasz, ja ci się przydam. Złapali ją w bramie chłopcy z konspiracji, zgolili do skóry łeb wraz z ondulacją. A jak nie pomogło, chłopcy nieśli kwiaty, w jednej ręce róże, w drugiej automaty. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, zastrzelili pannę, choć była młodą. Już dziś nie wyda, jutro nie wyda, na nic im się martwy szpicel nie przyda. Teraz takie małe ogłoszenie. Bardzo, bardzo dziękujemy za oklaski. Są to oklaski przygotowane przez naszych najwierniejszych fanów, czyli naszych patronów, których bardzo pozdrawiamy i którym bardzo dziękujemy, oraz fanów zgrupowanych na Discordzie. I trzeba powiedzieć, że zrobili nam niespodziankę i właśnie pierwszy raz je słyszymy. Dziękujemy przeogromnie. Deszcz, jesienny deszcz.
po błocie w dal, w zapłakany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w ciemną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz jesienny, deszcz bębni w hełmy stal. Idziesz młody żołnierzyku gdzieś w nieznaną dal. Może jednak Bóg da, że przyjdziesz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej twej do snu. Może jednak Bóg da, że przyjdziesz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej twej do snu. Wróg napadł na Polskę, zapas chudził ziemię, a tylko dlatego, że nasz naród drzemie. Naród się obudzi głośnym głosem wrzaśnie, a niech cię Hitlerze jasny granat trzaśnie. Za spalone miasta, za spalone chaty dostaniesz ty od nas, durniu, tęgie baty. Ja jem chleb na karki, a ty ciastka jadłeś, mówisz, że kupiłeś, na pewno ukradłeś. A choć tu są szkoły, śpiewać się nie boję, bo mnie nie zrozumią te przeklęte gnoje. A choć tu są szkoły, śpiewać się nie boję, bo mnie nie zrozumią te przeklęte gnoje. La 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 A teraz pieśń z Powstania Warszawskiego również. Krystyna Krachelska, sanitariuszka 1108 plutonu w 3. szwadronie 1. Dywizjonu Jeleń 7 Pułku Ułanów Lubelskich AK pod pseudonimem Danuta. Została ranna 1 sierpnia w pierwszej godzinie powstania. Była to pierwsza ranna w powstaniu i ona pisała piosenki i napisała tą piosenkę. Piosenkę pod tytułem Hej chłopcy,
bagnet na broń. Napisała ją w styczniu 1943 roku dla żołnierzy Baszty i stała się ona, piosenka stała się najpopularniejszą piosenką żołnierską Polski walczącej. Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca, a w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broń. Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broń. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, białe wstęgi dróg chwile, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broń. Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broń. Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broń. Dziękujemy jeszcze raz bardzo patronom oraz fanom z Discorda. W krwawym polu srebrne ptasze poszli w boje chłopcy nasze. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, Matko Polsko żyj, Jezus Maria bij. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, Matko Polsko żyj, Jezus Maria bij. Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych zmagaj. Hucha, krew gra, duch gra,
jakich synów ma. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł za lasem, we wsi gdzieś czekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę dziś do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Niechaj z wiosną role moje sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. W pole wyjdź pewnego ranka, na znów żyta pole dusz i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż. Jeszcze jeden Mazur.
pozwoli panna Krysia, młody ułan pyta. I niedługo błaga, prosi, bo to w polskiej ziemi w pierwszą parę ją unosi, a 100 par za niemi. W pierwszą parę ją unosi, a 100 par za niemi. On jej czule szepcze w uszko, ostrogami dzwoni. W pannie tłucze się serduszko i liczko się płoni. Cóż, serduszko, nie płoń liczka, bo łan jest stały. O pół mili w repotyczka słychać pierwsze strzały. O pół mili w repotyczka słychać pierwsze strzały. Strzały, głos pobudki, dalej na koń hura. Lube dziewczy porzuć smutki, zatańczymy mazura. Jeszcze jeden krąg dookoła, jeszcze uścisk dłoni. Jeszcze trąbka na koń woła, mazur to ostatni. Trąbka budzi na koń woła, mazur to ostatni. I teraz pieśń pod tytułem Warszawskie dzieci. Pójdziemy w bój. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Po Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, na każdy rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Odpiły dłuta, młota, kielni, stolicą synów swoich sław, że stoją wraz przy tobie wierni, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Piastunko naszych stóp nad Wisłą, nie jeden u twych stóp już zgasł. I choćby wszystkim zginąć przyszło, nie cofnie się już żaden z nas. Poległym chwała, wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, poniesie wrogom gniew. Pójdziemy w bój,
I kolejna piosenka z filmu Zakazane piosenki. Bardzo popularna na ulicach okupowanej Warszawy. W lekki sposób opowiada ona o życiu w ówczesnej okupowanej Polsce, zwłaszcza w dużych miastach. Zresztą sami zobaczcie. Autor piosenki jest nieznany. Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem gubią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i pan malarz jest kaput. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandarm, ruda, każdy zwiewa, gdzie się uda. Po co siedzieć w cytadeli albo w jakiejś innej celi? Siekiera, motyka, piłka, deska, ta ulica Skaryszewska. Siekiera, motyka i Biedecki, już jesteśmy na Skaryszewskiej. Jak tu być i o czym śnić? Hycle nam nie dają żyć. Wszak kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, grusz, masz górala i mnie puść. A jak nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj prusy, tam treblinka. Już nie mamy gdzie się skryć, hycle nam nie dają żyć. Po ulicach gonią wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowania i widocznie z nimi źle, kiedy za nas biorą się. Siekiera, motyka, piłka, Alasz przegrał wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż, przegrał wojnę, już. Siekiera, motyka, gaz i prąd, kiedyż oni pójdą stąd. Siekiera, motyka, biorą gaz, a żeby nas biorą czas. Także takie to też były piosenki, które w żartobliwy sposób opowiadały o rzeczywistości po to, żeby właśnie podtrzymać na duchu, między innymi. A teraz popularna piosenka polskich partyzantów z okresu II wojny światowej. Pierwowzorem tej piosenki była piosenka Rozszumiały się brzozy płaczące, a więc już wiecie jaka to będzie piosenka, czyli rozszumiały się wierzby płaczące. Gdzieś tam w którymś momencie po prostu tytuł się zmienił, a część pochodzi z popularnego marsza Pożegnanie Słowianki, skomponowanego w 1912 roku przez Wasyla Agapkina. W 1943 roku nieznany autor uaktualnił właśnie brzozy płaczące do wierzb płaczących i stała się to bardzo, bardzo popularna pieśń partyzancka.
płaczące. Rozpłakała się dziewczyna w głos, od łez oczy podniosła błyszczące na żołnierski, na twardy życia los. Było to deszcz czy słoneczna spiekota, wszędzie słychać miarowy, równy krok. To maszeruje leśna piechota, na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. Nie szumcie wierzby nam, w żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca grają nam granaty Wisów szczęk. Śmierć kosi niby łam, lecz my nie wiemy, co to lęk. I choć droga się nasza nie kończy, choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres, ale pewni jesteśmy zwycięstwa, bo przelano już tyle krwi i łez. Pokochałaś, cud nie wstyd się przyznać, partyzanta pokochać jest źle. Róża w drogę, wołyńska dywizja, otrzyj łzy i zapomnij też mnie. Nie szumcie wierzby nam, żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca grają nam granaty Wisów szczęk. Śmierć kosi niby łam, lecz my nie wiemy, co to lęk. A teraz pieśń również z czasów I wojny światowej. Jedna z ważniejszych i z popularniejszych pieśni ówczesnych żołnierzy, żołnierzy legionów oraz żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, czyli znany wam wszystkim O mój rozmarynie. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do łuku mego, i ostrą szabelkę
wysokie buty i wysokie buty z ostrogami. I wysokie buty i wysokie buty z ostrogami. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, ażeby mnie tęsknił, ażeby mnie tęsknił za dziewczyną, ażeby mnie tęsknił, ażeby mnie tęsknił za dziewczyną. Pójdziemy z okopów na bagnety. Pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Rozkwitały pąki białych róż. Rozkwitają pąki białych róż. Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w bój białą różę na karabin twój. Nimeś odszedł, Jasieńku, stąd, nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiąd. Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiąd. Ponad stepem nieprzyjrzana mgła, wiatr w burzanach cichuteńko wcha. Przyszła zima, opadł róży kwiat, poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. Przyszła zima, opadł róży kwiat, poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. Hej dziewczyno, ułan w boju padł, choć mu dałaś biały róży kwiat. Czy nieszczery był twej dłoni dar? Czy też może wygasł twego serca żar? Czy nieszczery był twej dłoni dar? Czy też może wygasł serce twego żar? W pustym polu zimny wicher dmie, już nie wróci twój Jasieńko, nie. Śmierć okrutna zbiera krwawy lód, zakopali Jasia twego w ciemny grób. Śmierć okrutna zbiera krwawy lód, zakopali Jasia twego w ciemny grób. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo mu kwitną pąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Lube dziewczynie, w polskiej ziemi mu nie będzie źle,
ojczyznę poległ kochany twój. Policzony będzie trud i znój, za ojczyznę poległ ukochany twój. I kolejna pieśń zakazana, z zakazanych piosenek. Teraz jest wojna, znowu w nieco żartobliwy sposób ukazuje życie codzienne w okupowanej Warszawie. A jest to pieśń jakby utworzona na motywy przedwojennego szlagieru Koniokrat pochodzącego z Ameryki Łacińskiej. Na dworze jest mrok, pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. Robią ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Spod serca kap kap, rąbanka i schab, a pociąg nie jak szalony. Schaboszak i kicha, to dobra zagrycha, pod ławką bazalce są. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbros się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbros się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na dworcu staje. Żandarmi wsiadają, wszystko zabierając i nic się już nie zostaje. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbros się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbros się też napije. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, nie weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, nie weźmie ich jasna cholera. I na koniec dzisiejszego wieczoru z pieśniami zakazanymi, z pieśniami patriotycznymi, wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol. Słowa napisał Józef Ziutek-Szczepański i jest na melodię hymnu podhalańskiego. Piosenka powstała 5 sierpnia 1944 roku w dniu szczególnie ciężkich walk o pałacyk Michla, czyli właściwie pałacyk Michlera przy ulicy Wolskiej 40. Pałacyk Michla, rzutnia wola, broniowi chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj
Wiara się bije, wiara śpiewa, szkoły się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się im mają, co chwilę szafę na podsuwają. Hej, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz twój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz twój młody duch jak stal. Lecz na nic trapa i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i w nocy widać. Hej, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz twój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz twój młody duch jak stal. Dziękujemy bardzo. Grał dla Was Percival, zakazane piosenki. Bardzo nam było miło, bardzo się stresowaliśmy, ale jakoś poszło. Dziękujemy patronom, dziękujemy fanom z Discorda, dziękujemy Wam wszystkim, którzy zakupili bilety. Dziękujemy też tym, którzy po prostu oglądali i byli z nami dzisiaj. Do zobaczenia, zapraszamy na inne koncerty online, zapraszamy na nasze Q&A, zapraszamy w ogóle na nasz kanał na YouTubie i zapraszamy na koncerty, jeśli takie na żywo, takie z publicznością prawdziwe, jak tylko kiedyś będzie jeszcze można je zagrać. Dziękujemy. To zupełnie inny Mortal Kombat niż ten, co grałem na Amidze. Czekaj, nie umiem. Jak się robi? Co się robi? Nie wiem, musisz naciskać coś. A, to my. O, I oni właśnie chyba grają to. Kasia tańczy, zobacz. No moja coś nie działa w ogóle. Po całej Polsce z Wami jeżdżę i Czekaj, tak. bo jakaś co A to zrobiłeś? Ty jesteś, bo ja nie Co czytelnika. zrobiłeś, Marcin? Wystraszyłeś ich, ale To Ty jesteś jesteś. z Kielc? O. Nie wiem. Sprawdzał sobie. Uwaga. No nie, znowu mnie wywrócił. Ale co ten koń? Wraca się od wozu? Niestabilny jest. Dobra, biegnę za nimi, to oni chyba Oni wiedzą, uciekają przed tobą. gdzie- No, przynajmniej znają miasto. Ciśnij, ale nie w ścianę. No i cofanie z przyczepą to...
Już? Cześć, cześć, witamy bardzo serdecznie. Do której kamery mam mówić? Wiem, jest tylko jedna. Witamy bardzo serdecznie po koncercie. Jeszcze raz wam bardzo ogromnie dziękujemy za to też, że zostaliście, żeby z nami porozmawiać. I jak macie jakieś pytania co do koncertu, chętnie odpowiemy. Ja od razu tylko powiem, że nie obyło się bez problemów. Właściwie dużo tych problemów było, bo tak, zepsuł nam się mikrofon, zepsuła nam się dymiarka, miało to wszystko być inaczej. Zepsuł się Kasi akordeon. Mikołaj, ja myślałam, że to wszystko zostawisz w tajemnicy. Po co? Po co się dzielić tym? Nie wiem, myślałem, że to Po ciekawe prostu jest. poczułeś silną Że po potrzebę prostu podzielenia się. w takim trudzie dla was to robimy, ale nie daliśmy za wygraną, ciśniemy dalej, tak? I zapomnieliśmy kubków do kawy, to był największy problem. Same problemy. Same problemy, no. Problemy, no. To dobra, to macie jakieś pytania? Good evening, Alisa pisze. Good evening, Alisa. Super koncert. Dziękujemy Śmieszny bardzo. pan. Co wymagało najwięcej pracy? Przygotowanie tego koncertu od strony technicznej, czy przygotowanie tych utworów, które dzisiaj graliście? Od strony technicznej to To chyba do nie, dwóch różnych ekip pytanie. nie wiem, strona techniczna, czy to było skomplikowane? Wydaje mi się, że mniej skomplikowane niż na przykład Wild Hunt Live czy koncerty Schuttenbacha, ponieważ tutaj stosowaliśmy jednak odrobinę mniej skomplikowanego sprzętu. Natomiast mieliśmy do przygotowania dużo materiału, którego nie graliśmy wcześniej razem w tym składzie publicznie. Znaczy w ogóle go nie graliśmy w tym składzie nigdy. Tak. Także pod tym względem dla mnie był on trudniejszy. A kilka utworów tu też w ogóle nigdy nie graliśmy w żadnym składzie. A dokładnie jeden. W każdym razie tak, no i my mieliśmy dosyć mało czasu też, żeby to przygotować. No to było trudne, ale podzieliliśmy trudność właśnie pomiędzy nas a ekipę techniczną w składzie. Tu przedstawię, bo się chowają i ich nie widać, ale to oczywiście znane wam wszystkim. Marcin, który dzisiaj ma święto, bo dzisiaj jest Marcina. Który ma dzisiaj święto niepodległości. Brawo dla Marcina. Ja mam też troszkę, bo mam na drugie Marcin, ale nie będę mu zabierał. Czyli rogaliki dla was dzisiaj. Tak, znaczy dla mnie bezglutenowy tylko. A poza tym, a dla Marcina z mięsem krzyczy. A poza tym oprócz Marcina, który zajmował się tym, co widzicie, to tym, co słyszycie, zajmował się Ziółek Ziutek, który się już całkiem schował, gdzieś pewnie dożera resztki pizzy, a nie macha czapeczką. On czuwał nad dźwiękiem. No i Randomir, który celuje we mnie aparatem. Także dziękujemy im bardzo serdecznie. To oni są za to odpowiedzialni. To oni nam to zrobili. Tutaj było pytanie odnośnie tych braw i jak wam się podobała niespodzianka stworzona przez nas, czyli fanów na Discordzie. Jesteśmy zachwyceni, dziękujemy bardzo. To było bardzo miłe, niesamowicie i dodało nam energii. Zawsze jest fajnie was usłyszeć, a zwłaszcza w takiej formie. No przez to właśnie trochę trema nam wjechała, bo czuliśmy się jak na koncercie prawdziwym. Naprawdę, ja Czyli miałem. mieliście rację, że będziecie nas bardzo blisko nas. Ja tylko tak szybko przeczytam, że AJ 50 GBP dzięki ludziska, 5 RS-ów huge for Kasia, Urszula i Rafał S 10 zł. Bardzo wam dziękujemy. Rafał S napisał wszystkiego najlepszego, Marcin. Marcin, wszystkiego najlepszego. To już Ewa, nie przerywam. A czy Marcinowi się podobało? No nie na tyle, żeby słuchać. Hej, tutaj Tomasz. Dziękuję za cudowny koncert. Macie na sobie cudowne stroje. A jak wygląda sytuacja z butami? Proszę bardzo, nie wiem, a nie, bo teraz widzicie zdjęcie. Nie, to ja mam opóźnienie. Ja mam buty takie, o, proszę bardzo, jak Leningrad Cowboys. Mamy buty. Mamy buty Mamy i pasują. Obiecujemy, że nie jesteśmy w kapciach. Chociaż kusiło nas. Kochani, który utwór wzbudził największe emocje w każdym z was? Było cudownie, serce rośnie. Dziękujemy bardzo.
Który To po kolei. Michał, proszę. Dla mnie piosenka Siekiera Motyka, bo tam musiałem pilnować stopki bardzo poważnie i duże emocje. Żeby pilnować stopki jeszcze w takim bucie, to powiem, no ciężka sytuacja, ale wybrnąłem z jednej kłopotliwej akcji i wszystko się powiodło. Także pozdrawiam serdecznie, zapiszcie na lekcję. Ja bym wybrała piosenkę Dziś do ciebie przyjść nie mogę, moja ulubiona z tych wszystkich. Więcej mam ulubionych, ale ta jest szczególnie przypadła mi do serca i dlatego stwierdziłam, że ja chcę ją zaśpiewać. I bardzo, 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 bardzo ją lubię. Mnie najbardziej poruszyła piosenka Czerwone Jabłuszko. To głównie ze względu na historię, która jest opowiadana w tym utworze. O dziewczynie, która była szpiclem i poniosła konsekwencje tego działania. I do tego piękna, poruszająca melodia. Tak, dlatego ta piosenka najbardziej do mnie trafia. A mi się wszystkie bardzo podobają i te wymienione wcześniej też bardzo, ale dzisiaj akurat najbardziej wzruszył mnie utwór O mój rozmarynie i aż mi się głos załamał tam. Nie wiem, czy słyszeliście, bardzo przepraszam za to, ale jakoś tak się wczułem, nie wiem. Tak trochę. Tak, ja też lubię wyjątkowo. bardzo tę pieśń. Ma w sobie jakąś moc. Tutaj jeszcze jest pytanie, ile osób było potrzebne do organizacji. No to już wymieniłem właśnie dokładnie te, czyli jest nas tutaj 7. Szczęśliwa liczba 7. No właściwie 8, no bo jeszcze nie możemy zapomnieć o Kasi Czatbocie, która cały czas czuwa i bardzo jej też dziękujemy, czyli szczęśliwa 8. A, jeszcze, czyli szczęśliwe bardzo dużo osób, 666 osób, bo jeszcze Teatr Awatar, u którego gościmy, tak mogę powiedzieć, tak, że gościmy u Awatara teraz. I zapraszamy właśnie na stronę Awatara i co, zobaczcie sobie jak wygląda na zdjęciach ta sala, w której jesteśmy, bo mało widać. Moi drodzy, dzisiejsze stroje własne, czy ktoś wam pożyczył? Od cioci? Wujka? No to może też po kolei od Michała. Więc tak, kaszkiecik oraz kamizeleczkę pożyczył mi mój wspaniały kolega, hipster. Jak ogląda, to pozdrawiam, wszystkiego I od razu najlepszego. powiem, że mój kaszkiecik, znaczy nie mój, tylko ten, co mam na sobie. To jest od też tego samego kolegi, tak. tak jest. Koszula jest oczywiście moja, spodnie też są oczywiście moje, a buty oczywiście też są moje. Pozdrawiam serdecznie. Ja mam na sobie sukienkę, którą mam od początku istnienia tego projektu, czyli od dawna. I jest to moja ulubiona sukienka i kupiłam ją kiedyś w takim sklepie. No. A buty mam swoje sceniczne, one pasują do każdego projektu i są bardzo wygodne. Bo To są jest buty dopiero do oszczędność, tańca. nie? Buty pasują do każdego I projektu. to ciach, mi się i podoba już. bardzo, bo ja nienawidzę po prostu tutaj kombinować z butami. Mam jedne, zagram w nich wszystko. I to jest spoko. Ja mam swoją spódniczkę, którą zakupiłam bardzo dawno temu w second handzie. W 43. W 43. A koszulę, która jest tak naprawdę sukienką, pożyczyłam od serdecznej koleżanki Moniki, z którą nagrywam piosenki. Pozdrawiam Monikę. Pozdrawiamy. A ja mam oprócz kaszkieciku, o którym mówiliśmy, mam też swój, ale nie wyglądał tak pro jak ten. To mam wszystko na sobie swoje, dokładnie. A ta koszula, jak kojarzycie, taki film Egzekucja jest, w którym też jakby odgrywamy czas II wojny światowej i tam dwie wspaniałe grupy rekonstrukcji historycznej uczestniczyły w tym filmie, to właśnie mam też tą koszulę na sobie. Jeszcze chciałem tutaj, bo była mowa o ekipie, to nie powiedziałem o naszych patronach, którzy nam klaskali. To też jest bardzo ważna część naszej ekipy, więc już jest nas 6666, jeżeli chodzi o szczęśliwą liczbę. Co tam jeszcze? Pytajcie. Było pytanie o schabowego.
pamiętam. Miałam coś odpowiedzieć. Kiedy śpiewałaś o Schabowym. No cudownie, to jest po prostu moja piosenka i dla mnie stworzona i no, cóż mogę rzec. Ewa polewa. Ewa polewa. A napiszcie, zwłaszcza osoby z zagranicy, przetłumacz potem Kasiu, co powiedziałem. Napiszcie, jak wam się podobało, co sądzicie o tych pieśniach. Jak to przyjmujecie? Czy coś w was to obudziło? O. Dziękujemy, whatever, a jak też chcesz mieć kolegę hipstera, który pożyczy ci kaszkiet, zapisz się na lekcję do Michela Lange'a. O. To czekamy, co napiszecie, a jest pytanie. Projekt Percival Zakazane Piosenki Live jest mega, czy planujecie coś na święta? Czemu na święta? Jakieś świąteczne, nie wiem, pieśni? Kolendy? To słowiańskie. zrobimy utwory z Nightmare Before Christmas. O. Pasuje. To jest fajny pomysł. A właśnie, Marcin powiedział, że jeżeli święta wypadają w niedzielę, no to gramy, a jak w środę, no to Q&A. Przy świątecznym stole. A co? Wigilia z Percivalem. Co, zostawimy talerz mówi się gościa, ale to tak naprawdę dla jakiegoś dziada, czyli w sensie przodka, ducha, Pradziada. pradziada. Kiedyś był projekt, żeby zrobić kolendy takie rodzimowiercze, pogańskie, ale za mało pieśni znaleźliśmy, jeżeli w ogóle jakieś. Zakazane kolendy. No Jest właśnie, taka może coś propozycja. takiego zrobimy. Coś słabo nas słychać, tutaj piszą. A bo mamy mikrofony ustawione chyba pod wokal, A właśnie, musimy, pod musimy śpiewanie, mocno więc jak mówić, no. mówimy, no to tak troszeczkę ciszej, dlatego może. Aha, czyli nie. Jednak dostaliśmy informację, że jesteśmy już na czerwono, to znaczy, że jednak to jest coś z waszymi uszami. Że musicie Nie tak. sobie tam głośniej zrobić po prostu. Nie, albo może po prostu za cicho mówimy. A jak będziemy mówić głośniej, to też jesteśmy na czerwono? Aha. Aha, to nie mogę mówić głośniej. Realizator już nie może robić głośniej. Tu jest takie ciekawe pytanie. Zastanawia mnie, czy chcieliście zrobić więcej, a nie mogliście, czy woleliście zachować prostotę 2:2. Nie wiem, co to jest to 2:2. Pierwsze pytanie jest. A, czekaj, bo to jest druga poczekaj, część przeczytam pytania pierwsze. jakby. Czy to, że używaliście tylko 3 instrumentów przez cały koncert wynika z koncepcji, czy może po prostu z fizycznych ograniczeń, w sensie braku instrumentów? Tak, to jest taka koncepcja, ponieważ miało w zamierzeniu pierwotnie było jeszcze bardziej minimalistyczne, bo teraz właściwie doszedł nam prawie cały zestaw, nie? Z Michałem. Wcześniej to był tylko taki bębenek, bo to miało odzwierciedlać taki spontaniczny zespół uliczny, który się zebrał, żeby pograć pieśni i oczywiście gotowy jest do ucieczki w razie jakby okupant na przykład się na nich zasadził, w ogóle zauważył ich, że śpiewają te pieśni, bo jakby cały czas nawiązujemy do tego filmu Zakazane Piosenki, a tam jest wyraźnie powiedziane, że to był sposób walki z okupantem, czyli śpiewanie pieśni było sposobem walki, a więc ci twórcy, śpiewacy byli ścigani. Więc ten minimalizm jest jakby tym podyktowanym jakimś nawiązaniem do tego filmu, chociaż teraz to złamaliśmy, no bo ciężko uciekać z zestawem. Michał, pytanie do ciebie. Jakbyś miał uciekać z zestawem, to co byś wziął jako pierwsze? Możesz wziąć tylko jedną część zestawu. Co by to było? Z tego, który jest dzisiaj, o tu, proszę pokazać
to oczywiście zabrałbym ten wspaniały oto werbel marki Ludwig, gdyż jest to edycja limitowana z 96 roku. Kupiłem ten werbel 6 lat temu na amerykańskim eBayu i to bardzo długo do mnie po prostu płynął, czy tam leciał. Także tak, myślę, że z tych dzisiejszych instrumentów to właśnie werbel bym zabrał, a całą resztę w cholerę. Ale jak ktoś chce mi kupić bębny, to zapraszam. Ale tak, no ten minimalizm był taki celowy i myślę, mamy jeszcze jeden pomysł, żeby rozszerzyć, ale ponieważ nie chcemy poszerzać składu, więc Ewa będzie musiała nauczyć się, znaczy przypomnieć sobie, jak się gra na skrzypcach. I dołożymy do tego jeszcze skrzypeczki i to będzie wszystko. Jeżeli wam się to podoba i będziecie chcieli, żebyśmy grali więcej, to właśnie może to w ten sposób zrobimy. A mamy też pomysł, znaczy ten pomysł mamy już od bardzo dawna, ale może się uda nagrać to w końcu, nie wiem. Chcielibyście na przykład taką płytę z tymi pieśniami w takiej aranżacji? Chcielibyśmy. Kasia chce, to wiem. Ja bym bardzo chciała, bardzo, bardzo. Przypomniało mi się, jak bardzo fajne są te piosenki i jak dużo fajnych rzeczy można tam, ile emocji przekazują, ile historii i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo byśmy chcieli. Myślę, że to się zdarzy prędzej czy później, na pewno. Ja spróbuję Dobrze, Ewa? przeczytać, chociaż jest na żółtym tle, poczekajcie, bo mamy donację, ale ciężko mi przeczytać, bo ja nie mam okularów, ale Jaga Kim? Mieszkam w Anglii, więc jako osoba z zagranicy mówię, że mi się bardzo podobało. Dzięki wielkie za koncert, śpiewałam razem z wami. Dziękujemy bardzo. Ogromnie, bardzo dziękujemy. A teraz pytanie, kiedy książka autorstwa Michela Lange'a pod tytułem Jak kupić nowe bębny w tajemnicy przed żoną? No nie, książka będzie miała inny tytuł, natomiast jak kupić bębny w tajemnicy przed żoną, to opowiem ci na prywatnej lekcji. Natomiast moja książka, nad którą prace zaczną się już na początku przyszłego roku, ukaże się za 2 lata, a może za rok. Wszystkiego najlepszego. Przyjdź na moje lekcje. A Joe napisał, let him know it was a honor, I loved it so much. W sensie, że to było do mnie, że jemu się bardzo podoba. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Thank you, Takie Joe. trochę nasze było też zamierzenie, żeby przybliżyć te pieśni, tak ważne przecież dla naszej historii, osobom z zagranicy, które się interesują Polską, jak się okazało, jest ich całkiem sporo. Pozdrawiamy i cieszymy się, że udało nam się pomimo trudności jakoś pokazać. A ja jeszcze chciałam tutaj wiadomość dla tych, co tam prosili o bisa. Nie zagramy teraz bisa, ale nagraliśmy dzisiaj jeszcze jedną niespodziankową piosenkę i będzie ona dostępna dla tych, którzy zakupią bilet VIP oraz dla naszych patronów, więc jeżeli byście chcieli więcej, to zapraszam. Możecie jeszcze, bilety są dostępne, możecie nas w ten sposób wesprzeć albo podziękować nam za ten koncert. Aronix, dzięki za koncert Percival w aranżacji, w jakiej go nie znałem, a w jakiej chciałbym go widywać zdecydowanie częściej. I jeszcze wcześniej był, kurczę, no Romi, no nie mogę przeczytać, możesz Kasiu tam znaleźć? Przepraszam, ale okularów Ronin nie Mizu, zabrałem. How It's Going? Tak, takiego. No to goinguję bardzo fajnie. Pytanie, czy te piosenki są dla was jakoś szczególnie osobiste? To znaczy, lubiły je wasze babcie lub dziadkowie, którzy mogli pamiętać czas okupacji? Ciężko powiedzieć. Ja na przykład ze swoją babcią, która grała na banjolce tak zwanej, czyli to było takie małe banjo, nie rozmawiałem szczególnie o konkretnych pieśniach, a na pewno niektóre z nich grała. I na pewno też niektóre z nich grał mój dziadek, który grał na skrzypcach z kolei. Ale to nie było tak, że znam je stąd. Jak ja byłem mały,
to one często leciały gdzieś tam wokoło. Tyle, że często w takim wykonaniu bardzo martyrologicznym i się bardzo źle kojarzyły. My między innymi w tym projekcie chcemy to troszeczkę odczarować, chcemy pokazać, że to grali młodzi ludzie, na przykład jak ja. Tak wiecie, z taką młodzieńczą werwą jak Michał, chociaż on też już jest właśnie po magicznej cyfrze, ale jeszcze młody. No nie tak na sztywno, dlatego też staraliśmy się grać z uśmiechem, przynajmniej niektóre. I niektórzy. I niektórzy, tak. Marcin się nie uśmiechał. No bo to było fajne, ale nie na tyle, żeby się uśmiechać. No właśnie. Tak, właśnie jeżeli chodzi o dziadków, wracając do tematu, ja niestety nie miałam takiego szczęścia, żeby spędzić dużo czasu z moimi dziadkami. Wiem tylko, że babcia grała na mandolinie i to by właściwie było na tyle. A pieśni gdzieś tam zawsze rozbrzmiewały, czy nie wiem, w szkole muzycznej, czy wśród znajomych, a tak dogłębnie teraz je poznałam właśnie dzięki Kasi i Mikołajowi. O, mam ciekawostkę, przypomniała mi się. Przecież jedną z pierwszych pieśni, jaką ja się grać nauczyłem w ogóle, bo jak chciałem grać na gitarze, świadomy byłem tego i chciałem gdzieś się zapisać, żeby się nauczyć grać na tej gitarze i zapisałem się do zespołu gitarowo-mandolinowego i dostałem mandolinę zamiast gitary i pierwszym utworem, jaki się w ogóle w życiu nauczyłem grać, to było właśnie o mój rozmarynie. Może też dlatego Czy ten utwór jest ci tak uściśle bliski. pierwszym utworem, który się nauczyłem grać z nut. Bo wcześniej grałem sobie oczywiście jakieś metalowe rzeczy. Także taka ciekawostka. Kasiu, jesteś multiinstrumentalistką. Od jak dawna grasz na akordeonie? Ten instrument ma niesamowitą duszę. Gram na akordeonie od momentu, kiedy powstał projekt ten nasz drugowojenny. Ale to tak muszę powiedzieć, że tak z doskoku gram, bo na co dzień raczej nie ćwiczę, nie używam tego instrumentu, tylko w momencie, kiedy potrzebujemy go, powiedzmy, w studio, albo właśnie jeżeli przygotowujemy koncert drugowojenny. Także ja tak mam... Jeszcze się do niego przekonuję. Jeszcze nie czuję go tak bardzo. Jeszcze go odkrywam cały czas. Także... Ale dzisiaj bardzo przyjemnie mi się grało i bardzo przyjemnie mi się te pieśni przede wszystkim grało, więc cieszę się, że miałam taką okazję. I mam nadzieję, że będzie więcej. No. Mikołaj, I want to say you look great in that outfit. Thank you very much. To dzięki kaszkietowi. To jest takie dłuższe pytanie. Jeśli mogę zapytać o pewną kwestię niezwiązaną z koncertem, to czasami się zastanawiam, ile wam dało nagranie soundtracku do Wiedźmina. Wiedźmin wyszedł bodajże w 2015 roku, rok po wydaniu Sławy 2. Na moje to już mieliście wtedy dawno ugruntowaną pozycję na scenie. Zastanawiam się jednak, jak sytuacja wyglądała z waszej perspektywy. Coś się zmieniło? No tak, myślę, że tak. No nie każdy zespół ma możliwość zagrania do gry, która stała się jednak światowym hitem, na podstawie której, znaczy na podstawie książek powstał, ale wiadomo, że gdyby nie gra, to by nie powstał. Powstał serial w jednej z największych platform telewizyjnych na świecie. I na pewno nam to dużo dało. Przede wszystkim można to podzielić na takie kategorie. Pierwsza kategoria to było mnóstwo doświadczenia fajnego przy współpracy z Marcinem Przybyłowiczem i w ogóle w CD Projekcie. Odwiedziliśmy mnóstwo fajnych studiów, do których nie mielibyśmy możliwości wejścia w tamtym czasie zupełnie, bo były po prostu zwyczajnie za drogie dla nas. Jak na przykład studio nieistniejące już Sound & More, gdzie była konsoleta, na której dokładnie na tej miksowano muzykę do Gladiatora. Więc to było, już samo to było niesamowite. Poza tym na pewno zostaliśmy rozpoznani przez wiele osób na świecie, gdzie wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości. Być może mieliśmy ugruntowaną pozycję w Polsce wśród jednak wąskiej grupy. No, ciężko mi to ocenić, czy była wąska, czy nie wąska, tego to nie wiem.
Ale dużo nam dał ten Wiedźmin i nie zamierzamy się tego wypierać i udawać, że nie. I bardzo to sobie cenimy i cieszymy się z tego powodu bardzo. I oby więcej. Oby rychło, to 2 słowa. I was surprised that I know some melodies from Czech songs, for example, Siekiera Motyka, but their lyrics are not connected to Second World War, partisans, etc. That's because people at the time very often used tunes, melodies that already existed and just changed the lyrics. And that was common practice. And not only Polish melodies, but also melodies from abroad, like for example Mexican tune in. Jak był tytuł tej piosenki? Ale w naszy, co dzisiaj śpiewaliśmy. Teraz jest wojna. For example. So yeah, that's very possible that you know this melody, and this melody was very popular in this part of Europe, for example, and people just use it to create something, another level. Add new lyrics. Yes. Tu jest ciekawe pytanie. Te instrumenty do tych koncertów wypożyczacie, czy trzymacie je u siebie na strychu lub innym miejscu i wyciągacie, by poćwiczyć lub na koncert? Bardzo to jest ciekawe pytanie. Mandolinę, Bo nie mamy strychu. ja mandolin miałem wiele miałem. Jedną, którą w ogóle sobie sam ładnie wykończyłem, to po prostu zgubiłem w głupi sposób strasznie i bardzo żałuję do dzisiaj. A tą dokładnie mandolinę odkupiłem od kolegi, który grał z nami przez chwilę na bębnach, od Banana, bardzo pozdrawiam, właśnie na potrzeby dokładnie tego projektu drugowojennego. A z kolei, jeżeli chodzi o Kasi instrument, to jest ciekawa historia, bo to jest instrument, na którym grał Kasi ojciec, prawda? Tak, mój ojciec grał na tym instrumencie i on ma już sporo lat. I właśnie dzisiaj się to troszeczkę jakoś odezwało. Dlatego no, cieszę się, że mogę grać na instrumencie, który już jakąś tam tradycję też ma w mojej rodzinie. To jest jakieś takie, nie wiem, budujące. A ja miałem właśnie sentyment do takich mandolinopodobnych instrumentów, bo tak jak mówiłem, moja babcia miała banjolkę, której część jeszcze mam do dzisiaj, a reszta niestety się trochę rozsypała. A jeżeli chodzi o instrument Michała, to on na przykład kupił go w tajemnicy przed żoną specjalnie na ten projekt. Cicho. A żona ogląda? Mówiła, że będzie oglądać. Chciałbym zapytać Mikołaja, czy ciężko jest równocześnie grać i śpiewać. No właśnie czasami bardzo trudno. To nie jest łatwa sprawa. Ja zawsze podziwiałem gitarzystów, którzy śpiewają i grają, no ale mi jest bardzo daleko do tego, co potrafi Kasia, która gra na instrumencie, na którym w ogóle robi się rękami 2 różne totalnie rzeczy, a jeszcze do tego śpiewa, czyli tak naprawdę wykonuje 3 różne rzeczy naraz. No jest to wyzwanie, to prawda. Jest to wyzwanie, ale też wyzwaniem jest, jeżeli gram na wiolonczeli i śpiewam jednocześnie, bo wtedy trzeba stroić jednocześnie 2 rzeczy jakby oddzielnie. To jest dużo większe wyzwanie, bo tutaj powiedzmy na akordeonie to jest kwestia rytmiczna, że trzeba tylko rytmikę ogarnąć i powiedzmy bo kierunek zmiany. Na akordeonie masz klawisze i te dźwięki są oznaczone, a na strunowych instrumentach to jest tak naprawdę granie na słuch, no bo nie masz zaznaczonych progów, ani tych dźwięków nigdzie. Musisz pamiętać układ w dłoni. Tak, to jest z jednej strony pamiętanie, jakaś tam pamięć mięśniowa, ale tak naprawdę i tak trzeba zawsze słuchać i słyszeć. Więc jeżeli się śpiewa i jednocześnie gra na takim instrumencie, to jest naprawdę duże wyzwanie, bo to trzeba, no jest to trudne. Ale są osoby, które robią to naprawdę dobrze, więc znaczy się da się to opanować, to naprawdę... Da się, polecam. Już po angielsku czytam, polecam Chucka Schuldinera na przykład, albo Dave'a Mustaina.
Już nie mówiąc o Jimi Hendrixie, który w ogóle jest to, co robi wokalem i to, co robi rękami, jest niezależne od w ogóle niczego. Jeszcze jest leworęczny. Jeszcze jest leworęczny i w ogóle mógł sobie założyć struny dowolnie i tak zagrał. Ale tu się pojawiło bardzo ciekawe pytanie w nawiązaniu do tych instrumentów. Czy był kiedyś instrument, który został przez was w złości roztrzaskany na przykład o ścianę? Może w złości nie, na pewno nie prawdziwej, tylko udawanej ewentualnie. Roztrzaskaliśmy właśnie mandolinę na czyjejś głowie w klipie Dobro i Zło. I mamy szczątki tej mandoliny. Strasznie było szkoda tej mandoliny, ale kupiliśmy ją taką już zniszczoną dosyć specjalnie po to, żeby ją roztrzaskać właśnie na hełmie chyba to było, nie? Tak, tak. I żeby było śmieszniej, to ona się nie chciała roztrzaskać. Musieliśmy ją wstępnie tam coś podpiłowaliśmy, nie? Nie, w ogóle rozwaliliśmy ją, jakoś posklejaliśmy taśmą papierową, żeby się trzymała i Tak, dopiero tak. roztrzaskaliśmy, żeby to wyglądało jakoś sensownie w klipie, bo tak naprawdę to nie wygląda tak wspaniale, jak to właśnie w filmach pokazują. Nie roztrzaskuje się w drzazgi. Mało brakowało, hełm by się bardziej roztrzaskał od tej mandoliny niż sama mandolina. To znaczy porządne wykonanie instrumentu. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo do grania chyba się za bardzo nie nadawał z kolei. Ale przynajmniej masz pewność, że ci się w samolocie nie rozwali, więc coś za coś. O, widzę, że komuś się spodobało. Chuck, Dave i Jimmy i serduszko. Tada! Jakie piękne połączenie, nie? Czym A kręciłyście jeszcze wiecie co? Loki? O, A, dobra. jest jeszcze jeden gość, który po prostu, ale to jest w ogóle kosmos. Dla mnie to jest mega mistrzostwo świata. To jest Mark Knopfler z Dire Straits. On tak łączy granie i śpiewanie. Super. No ale dosyć tych dygresji. Mówmy o nas. No to właśnie, czym kręciłyśmy Loki, Ewa? Kręciłyśmy Loki na stare drewniane wałki. Nawinęłyśmy sobie wczoraj. Nie, tak naprawdę kręciłyśmy Loki lokówką dzisiaj pół dnia sobie nawzajem. Ponieważ zazwyczaj nie używamy tego urządzenia i dzisiaj musiałyśmy się nauczyć w trybie ekspresowym. Ono, tak, szybkiej takiej skondensowanej nauki obsługi. I byli ranni przy tym, bo sparzyłam Ewę niechcący. Kasia mi sparzyła ucho, Także wiecie, poświęcenie, ale też trud. było dużo śmiechu. I no już jesteśmy bogatsze o nowy skill. Także wpadajcie na fryzurę. Ja mam taką prośbę do Kasi Chatbot, żeby mi pisała osoby tutaj nas donujące, bo ja nie widzę. Bo na żółtym tle to nie widać w ogóle. I pytanie też było, czy uważacie, że wykorzystanie melodii z takich utworów, na przykład w reklamach oleju kujawskiego jest ok, czy sprawia, że oryginalna piosenka ginie przez to, że kolejne pokolenia nie będą znać oryginału? W oleju kujawskim było też Czerwone Jabłuszko, Czerwone Jabłuszko, ale to było bardziej, bo Ale wiecie- tak naprawdę ta melodia to jest melodia ludowa, Tak, więc jest kujawek oni raczej ludowy do tego i nawiązywali. jakby już to przetworzenie jakby związane z tym, co się działo w czasie II wojny światowej, to już było trochę nadużycie w pewnym sensie, bo została wykorzystana niewinna ludowa piosenka do jakichś, można by było powiedzieć, politycznych spraw, prawda? A poza tym zawsze lepszy, Marcin mówi, olej kujawski niż Coca-Cola. Nie jesteśmy takimi purystami. Zresztą nas się właśnie zawsze też czepiają za to dokładnie, że na przykład bezcześcimy słowiańskie utwory, albo bezcześcimy ludowe utwory, albo cokolwiek. Teraz pewnie się też może ktoś przyczepić, że zbezczeszczyliśmy patriotyczne utwory. Były już takie sytuacje na koncertach, pamiętam. Więc byłoby kompletną hipokryzją, to dziś wymyśliłem, przysięgą i hipokrytesa. Efezu. Hipokrytes z Efezu. Jeśli byśmy teraz sami się oburzali, no nie, no jak można, no nie, no wykorzystali satanizmus w poważnej rzeczy. No bez sensu zupełnie. Nie mamy takiego podejścia. To jest jednak pieśń została wymyślona po to, żeby ją śpiewać. Jeżeli coś jej daje drugie życie, to tym lepiej dla pieśni, prawda? Tak mi się wydaje. Poza
Potem jak zawsze ktoś podchodzi śmiertelnie poważnie do czegoś, to potem są z tego zawsze kłopoty. Trzeba z dystansem. Trzeba trochę na Monty Pythona, prawda? Tak, zgadzam się. Ewa Żabójca, jak mogłaś założyć spódnicę na sukienkę? Specjalnie. Tutaj, Mikołaj, do ciebie pytanie jeszcze. A co powiesz na śpiewającego gitarzystę No Davina Towsa? Kurczę, My się zachwycaliśmy tak, nawet razem. Tak, bardzo, bardzo. ten to umie i śpiewać, i grać, i jeszcze robić to naraz. I jeszcze w takim Skubany dobry jest. klimacie odmiennym A to często. nie jest tak, że ja to jakoś niedawno poznałem, bo ja pamiętam, że pierwszy raz go usłyszałem, jak był tylko wokalistą i śpiewał na płycie Steve'a Vai'a. I strasznie mi się ta płyta podobała i podoba dalej. I naprawdę zrobił tam wokalnie niezłą jesień średniowiecza zrobił. I dziękujemy Siergiejowi Kwakinowi bardzo, bardzo, bardzo. Dostaję już tutaj na tajnego, prywatnego czata informacje, kto co nam tutaj podarował. Także dziękujemy, Siergiej. Pytanie historyczne do Mikołaja. Czy uważasz, że powstanie warszawskie było błędem? Czy w tych czasach dobrobytu nie wypada kwestionować decyzji o rozpoczęciu powstania? Kurde, to jest ciężki temat. O, to I będzie jak trwało. ja bym odpowiedział teraz, to będzie kontrowersja, a na kontrowersji goniona przez kontrowersję. Więc nie chcę, bo to ludzie podchodzą jakby troszeczkę bez dystansu do tego i od razu się tam denerwują i tak dalej, i tak dalej. To jest temat na prywatną rozmowę. Ja mogę dużo na ten temat powiedzieć. Przeczytałem parę książek i mam własne zdanie oczywiście, ale nie jest to dobry temat na streama, tak powiem. Michał, pytanie do ciebie. Umiesz grać na gitarze? Widziałam dziś w klipie Tapczan. W klipie Tapczan występowałem jako aktor gitarzysta, także tam akurat nie grałem na gitarze. Natomiast mam jeden popisowy numer na gitarę oraz śpiew. Jak chcesz go usłyszeć, to zaproś mnie do siebie na prywatny koncert. Będę grał w kółko tę jedną piosenkę. Tylko dopowiem, że ten numer jest tak świetny, jak i Chopin w wykonaniu Michela Lange'a. Tak. Świetna interpretacja. W filmiku Chyba z podróży do Kanady możecie zobaczyć, jak Michał Lange w Belgii gra Chopin Na Tak? lotnisku. na lotnisku. Tak, jest jeden taki filmik. No to Parował gdzieś to jest, tak czy siak. za No, fortepian i zagrał. ja umiem dużo rzeczy. Ale jeżeli w ogóle. zakolegujecie się z Michelem, to być może będziecie mieli szansę usłyszeć Michała popisowy numer na gitarze. To tylko nieliczni mieli ten przywilej. Także zachęcam, przychodźcie do Michała na lekcję, nawiązujcie relacje. Czyli jeżeli spotkacie się z nami kiedyś prywatnie, to Mikołaj opowie wam o powstaniu, Michel zaśpiewa wam piosenkę, a Marcin opowie wam zakazany kawał, dowcip. No i w ogóle możemy też więcej rzeczy opowiedzieć, zrobić, zatańczyć. Priv. SMG mi. Po ile będę na priv? A, no tak, Właśnie, dziękuję. bardzo dziękujemy Polan, bo Polan tłumaczy nam na angielski na bieżąco, symultanicznie, jak to się ładnie nazywa. Bardzo dziękujemy. Marcin mówił, że masz u Marcina za wpadkę coś tam, nie wiem co, to prywatnie, na priv. Ale on już wie co. Marcin ci opowie dowcip na privie. Интересно, они по-русски умеют читать. Не только читать, мы говорить тоже немножко умеем? Умеем. Так что Умеем. Слава, Я привет. меньше, чем Эва, например, потому что Эва хорошо говорит по-русски, потому что Эва, jak się mówi, studiowała, Изучала. изучала Мгм.
русский по университете. В университете, да. Это правда. Так что, ребята, там А смотрите, что я вам пишете, скажу, мы всё что понимаем. тоже Кася говорит по-русски. Немножко, да. Czy mamy plany bądź propozycje dogrywania muzyki do jakichś gier? Tak. Co? NBA? Nie wiem. Że coś tam, że bez komentarza, tak? Nie, no mamy. Będziemy w swoim czasie o wszystkim informować. Jak tylko będą jakby dostaniemy zielone światło, żeby się chwalić, to będziemy się chwalić. A chwalić się mamy czym? No i co? No i co? No i czekamy na No i czekamy, pytanka od was. Teraz dużo po rosyjsku jest, ale nie widzę stąd, to nie przeczytam. Chciałabym zapytać, jak wybierany jest repertuar dla Kasi, a jak dla Ewy? Czy wybiera Mikołaj? Od czego to zależy? To w ogóle jest całkiem inaczej. Dla Kasi repertuar wybiera Kasia, dla Ewy repertuar wybiera Kasia, dla Mikołaja repertuar wybiera Kasia. Po prostu Kasia jest od wybierania repertuaru. Tak, dokładnie, ja się tym zajmuję i tutaj mam różne kryteria, w jaki sposób Ale decyduję. na o pewno tym. nie jest to kryterium wygody i komfortu. Przynajmniej nie dla nas, Ja może nie dla będę Kasi. tutaj zdradzać swoich tajemnic, okej? Nie, no mamy taki podział, że Kasia zajmuje się tymi rzeczami. Kasia też pisze setlisty, więc jeżeli coś wam się nie podobało w setliście, to do Kasi. A jest to trudne czasami, naprawdę. Ułożyć piosenki w jakiejś sensownej kolejności nie jest łatwo. Ja jestem taki bardziej czasami producent, a czasami taki człowiek od idei, że mam milion pomysłów i wszyscy na mnie wkurzają, że znowu coś wymyślił, bo oni muszą to potem realizować, bo ja nie potrafię. I tak to wygląda. Ale tak naprawdę to się dzielimy, rozmawiamy, najczęściej to po prostu z Kasią dyskutujemy, jak coś powinno wyglądać, jaki na przykład powinien być repertuar, a potem ostateczną decyzję podejmuje Kasia po gruntownym przemyśleniu wszystkich za i przeciw. Tak, i chciałam powiedzieć, że oni też wywierają na mnie pewne naciski. Są tu grupy nacisku różne, także ja tu muszę walczyć czasami. Pytanie historyczne do Michała Balangę. Jak poznałeś się z Percivalem i kiedy po raz pierwszy o nich usłyszałeś? No, nie słyszałem wcześniej o zespole Percival. Jedyne co, to jak byłem w trasie z zespołem Sanjo na zastępstwo, tam gdzie grałem z Kamilem, to jak byliśmy w Gdańsku, to wy byliście wtedy w Customie 34 i my na chwilę przyszliśmy tam. A było, To tak. pamiętam, No. że wtedy tam byliście, ale nie miałem pojęcia, kim jesteście. A wy byłeś tam wtedy? Tak. Kurde, to my się wtedy, pierwszy raz musieliśmy wtedy... Ale my się w ogóle nie wiedzieliśmy, że jesteśmy tymi, kim jesteśmy. Ale Dobra, czad, no i patrzcie, potem... To teraz wyszło takie coś. Tak, bo ostatnio mi się jakieś zdjęcie gdzieś wyświetliło i mi się przypomniała ta akcja. No nieważne, tak czy siak, ja zespołu Percival wcześniej nie znałem, trudno, świetnie. I pewnego razu dzwoni taki nasz wspólny kolega, który wcześniej grał z Kasią i z Mikołajem, że ej, słuchaj, bo trzeba zagrać kilka koncertów i czy chcę? Ja powiedziałem, no dobra, spoko. No i przyjechałem, zagraliśmy próby, zagraliśmy całą trasę. Okazało się, że jest wspaniale, no i gramy do tej pory. No, także spoko. Lubię. Czy wydamy gdzieś dzisiejsze piosenki? Bardzo będziemy poważnie o tym myśleć, bo jak już Kasia powiedziała, ona chce. Tak, ale może się pytają ludzie, czy w formie koncertowej z dzisiaj? To znaczy ten koncert zostanie już i będzie do obejrzenia już na zawsze, chyba, tak? No tak. No raczej tak. A nagraliśmy cały koncert, zobaczymy później, co tam
wyszło z tego. Czy coś się da z tego zrobić? Nie, no myślę, że tak, ale nie wiem kiedy, nie pytajcie o to kiedy, bo to już jest, to są trudne pytania. To jest sfera trudnych pytań. Слава Репин спрашивает, в силу незнания письма на польском спрошу так. Как можете описать сотрудничество с CD Projekt? Отвечать можно на польском, понимаю речь на слух. Jak wspominacie waszą współpracę z CD Projekt? No to już trochę wcześniej odpowiedziałem na to pytanie. Tylko powoli tak. To teraz powiem to samo, tylko powoli. Nie no, wspominamy bardzo dobrze, bardzo dużo się nauczyliśmy. Ta współpraca była bardzo profesjonalna i bardzo komfortowa dla nas, bo mogliśmy się skupić wyłącznie na kreacji. Mogliśmy siedzieć i wymyślać różne motywy, grać je, nagrywać. Taka no bardzo komfortowa, taka trochę zabawa, właśnie bardziej przyjemność. Nie było w tej pracy takiej właśnie tej czarnej roboty, którą niestety musiał wykonać Marcin Przybyłowicz, czyli przebierać potem te traki, wybierać, decydować. Ominęło nas wszystko to, co najtrudniejsze, a doświadczyliśmy wszystkiego najprzyjemniejszego. Także możemy tylko i wyłącznie miło wspominać tą współpracę, prawda, Kasiu? Tak. Wspominam naprawdę miło. I no, wynieśliśmy dużo doświadczenia z tamtego czasu, z którego korzystamy do dzisiaj. Tutaj jest takie Darek, który ma żonę z Lubina. Mieszkacie w różnych miastach. Jak zatem odbywacie próby online, czy w jakimś określonym miejscu? To jest ciekawe pytanie, bo taki zespół jak nasz, który no nie może sobie pozwolić na stratę ani sekundy czasu, między innymi właśnie przez to, że jesteśmy z różnych miast. Musi się logistycznie zastanowić nad taką kwestią jak próba. To znaczy my nie możemy po prostu, my to musimy zrobić po prostu jak pracę, odbębnić jak robotę, jak takie trudne zadanie do wykonania. Musimy się wcześniej umówić, co my będziemy dokładnie robić na tej próbie, co będziemy ćwiczyć, w jaki sposób nawet będziemy ćwiczyć. I jeżeli się umawiamy na próbę, co zdarza się rzadko i głównie przy jakiejś konkretnej okazji, no to my dokładnie już wiemy, co będziemy na niej robić i robimy to według wcześniej ustalonego planu. A przede wszystkim to jest zawsze praca indywidualna, bo prawda jest taka, że zespół nie musi mieć dużo prób, jeżeli robi je porządnie. Większość pracy, ja tak bym szacował na jakieś 90%, która wpływa na to, jak zespół gra razem ze sobą, jak brzmi, to jest praca indywidualna. Może nawet więcej niż 90, prawda? Tu się chyba zgodzicie ze mną. Tak, Zgodzimy bardzo dużo czasu Tak, w tym spędzamy zespole tak. na przygotowaniach właśnie indywidualnych, gdzieś tam w domu najpierw sobie ćwiczymy. Tak, po to właśnie, że kiedy już spotykamy się, to właściwie pozostaje nam tylko zgrać się, czy dograć jakieś szczegóły. I to głównie ze względu na to, że dużo czasu zajmuje nam logistyka, dojazd, czy nie wiem, chociażby synchronizowanie naszego kalendarza. Dlatego robimy to krótko i konkretnie. Krótko i na temat. I polecam to wszystkim innym zespołom, bo to jest nieprawda, że zespół musi odbębnić jakieś nie wiadomo jakie godziny w piwnicy, w sali prób 4 razy w tygodniu. Chociaż jeżeli jakiś zespół się zdecyduje na to, znam taki jeden zespół, no to potem grają jak roboty. Mówię o zespole Dream Theater, który właśnie w ten sposób zrobił, że miał codziennie wieczorem próbę przez rok czy 2 lata, jak studiowali tam muzykę na Berkeley College. No i to zaowocowało tym, że teraz grają jak grają. No. Więc można tak zrobić, ale musicie wiedzieć, że są konsekwencje. Potem jest jak Jordan Rudess, czyli chodzący bot od klawiszy. Ale też no musimy powiedzieć to, że w sumie każdy z nas osobno, udzielając się też w innych projektach, my przerobiliśmy ten czas, kiedy graliśmy te próby po Tak, kilka ja godzin. cały czas żałuję. Można było to skrócić. Ale żeby wiedzieć, jak to skrócić, to trzeba było najpierw właśnie odbębnić te godziny, żeby się nauczyć, jak to Dlatego robić. korzystajcie, bo my wam teraz mówimy, dzielimy się naszą stratą czasu, żebyście wy nie musieli.
Tak, ale jest też coś takiego jak zgranie zespołu i kiedy gramy jednak dużo tych koncertów, to no nie wiem jak wy czujecie. Ja czuję, że z każdym koncertem tak docieramy się, jest jeszcze lepiej. A Także... tak, ale to jest inna sprawa, bo najlepszym sposobem ćwiczenia to jest koncertowanie. Naprawdę. Jeżeli macie zespół, to nie unikajcie nigdy koncertów, nawet jakiekolwiek koncerty, przed jakąkolwiek publicznością, a nawet próby otwarte są dużo lepsze niż zwykłe próby, bo jest pewna mobilizacja, inaczej się zupełnie człowiek zachowuje, jest takie, nawet to dzisiaj, że były te oklaski spowodowało, że na przykład ja dostałem lekkiej tremy. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ to są takie ćwiczenia w realiach pola walki. Bo wiecie, na przykład żołnierz może się wyćwiczyć w strzelaniu w pokoju, w komfortowej sytuacji z łóżka, na przykład celując i będzie w tym mega dobry, ale potem jak pójdzie do okopu, to nic nie trafi, bo się zdenerwuje, bo to są inne warunki. Dlatego koncerty są najlepszym sposobem ćwiczenia, jaki tylko można sobie wyobrazić, więc nie unikajcie tego i jak najwięcej grajcie. Dla ludzi. Granie dla ludzi. To jest to, co jest najważniejsze. Dobrze, jakie uczucia po tych kilku latach od utworu Lazare Still for Humans? Ciężko powiedzieć, a wy nawet nie wiecie, jak długo my z tym utworem jesteśmy, bo to jest wierzchołek góry lodowej. Tutaj musimy pozdrowić kolejny raz zespół OWO, właściwie teraz to już Fundacja OWO, dzięki którym poznaliśmy ten utwór, nauczyli nas w którym roku, może nie będę mówił, bo wyjdzie jak jesteśmy starzy, ale bardzo dawno to było. Właściwie to jest okrągła rocznica w tym roku. Taka totalnie okrągła. Tyle ile mam lat? O 10 mniej. Kiedy oni nam ten utwór pokazali, nauczyli nas śpiewać, troszeczkę wbrew naszej woli, bo ja mówię, ja nie śpiewam, nie umiem śpiewać, nie będę śpiewał. Nie, no każdy może śpiewać. No i tak nas nauczyli i proszę. I takie konsekwencje są. Czyli uważajcie, czego nas uczycie. Последний вопрос от меня вам. Вы слышали каверы на ваши произведения от Алина Ginger-Tail? Если да, как вам они? И еще вы очень талантливые музыканты. Люблю вас. Talentu nie ma talentu. Jak wam się podobają covery od No tej ja Aliny я Ginger-Tail? Я понял. Все понятно. Мне нравится Ginger Ginger-Tail. Ginger-Tail. Я слышал, мне нравится ten cover. Мне тоже очень нравится, супер. Она супер исполняет песни. Я просто восхищаюсь, как она поет, как она играет на разных инструментах. Мне очень-очень нравится. A ty, Katia? 10 minut jeszcze. Еще 10? 10 минут Минут. осталось. Ну, мне Окей. тоже нравится, как она поет и как играет. Pytanie do Ewy. Oprócz śpiewania w Persji, czym się jeszcze zajmujesz? Śpiewasz w innym zespole? Pracujesz gdzieś? Ja jak normalny, porządny człowiek chodzę do pracy w tygodniu. Nie, Rodzice porządni, a dziecko rodzice muzyk. porządni, a dziecko muzyk. Ja no tak na poważnie to tak. Ja pracuję w firmie, która zajmuje się kartami flotowymi. I ja osobiście jestem odpowiedzialna za myto drogowe, także zupełnie Uważajcie, gdzie siedziecie. Bo... uważajcie na wiatolach, bo ja tam patrzę, czy płacicie. W każdym razie no, zupełnie inna bajka niż muzyka. Natomiast w tym trudnym czasie jest to taka no, fajna opcja, która pozwala mi nie martwić się o Co byt. obecnie czytacie, oglądacie? Ja czytam po raz kolejny, chyba z 5. raz, ale w formie audiobooka czytam Olimpias Karola Bunsza. To jest o dzieciństwie Aleksandra Wielkiego. No. A oglądam, czy było też oglądacie? A oglądam, co ja to oglądałem? Zacząłem oglądać serial Rewolucja. La Revolution. Ale trochę przysnąłem i nie wiem, gdzie jestem. A ty, Ewa? No właśnie nie wiem, czy powiedzieć, co czytam, ale Dawaj. seks w kulturach świata.
To jest książka Starowicza, którą teraz przerabiam i polecam, bo jest bardzo... Przerabiasz. Zawstydziłam się. Nie, no nie przerabiam w teorii, studiuję teorię i zachwycam się kulturami świata. W ogóle bardzo ciekawa książka, polecam. A oglądasz? Nic, nie oglądam. Taki bunt. Bunt, nie mam telewizora, czytam książki i gram na pianinie albo uprawiam sport. Także. O, no i bardzo ładnie. A ty, Kasiu? Jeśli chodzi o oglądanie, to mam podobnie jak Ewa. Raczej nie mam czasu, żeby oglądać. Jeżeli już, to jakieś YouTube'a po prostu. Ale zabieram się za ten serial. Cały czas Mikołaj mi mówi, żebym Barbarzyńcy. obejrzała Barbarzyńców i prawdopodobnie niedługo może wiedzie. A jeśli chodzi o czytanie, to nie pamiętam tytułu książki. Zaczęłam właśnie taką, mam w domu kilka pisanych przez żołnierzy, którzy jeździli na różne misje i teraz właśnie czytam jedno wspomnienia żołnierza Realia pola amerykańskiego. walki. Tak, Pluton Wyrzutków, dokładnie, który w Afganistanie był i opisuje różne rzeczy, sytuacje. Jakoś mnie tak wciąga to. Trudne, po prostu trudne. Fascynuje mnie to, jak ludzie potrafią sobie radzić w bardzo ekstremalnych warunkach, a ci ludzie są szkoleni do tego, żeby to robić, więc jakoś tak cały czas mam nadzieję, że gdzieś tam sobie wyciągnę z tego, jak się przygotować, bo trochę faktycznie nasze koncerty, wiadomo, że to nie jest tak, to nie są takie ekstremalne sytuacje, ale jednak czasami czujemy się, zwłaszcza jeżeli na przykład coś nie działa, zdarza się, a trzeba dalej kontynuować. Jest duży stres i na pewno można sobie coś wyciągnąć z takich opowieści, jak radzić sobie w ekstremalnych bardzo warunkach. No, a ja też czytam o Aleksandrze Wielkim, bo wiadomo, trzeba podbić świat, nie? I teraz ja. No więc tak, jeśli chodzi o czytanie, to ostatnio miałem wolny weekend. I przeczytałem książkę, którą dostałem od mojego kolegi pewnego na urodziny, no bo jakiś czas temu skończyłem 30 lat, wyobraźcie sobie. I z tej okazji dostałem książkę, która nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ale chodziło w niej o to, że ogarnięty koleś, czy tam dojrzały koleś, czy po prostu, że... 30-letni. Tak, książka jak być ogarniętym kolesiem, co nie? Paskudna rzecz, po prostu ja jebie. No, jedna z gorszych, jakie przeczytałem w życiu. Natomiast jeśli chodzi o oglądanie rzeczy, to najwięcej oglądam filmików perkusyjnych na YouTubce i Instagramie. Natomiast ostatnio z moją wspaniałą małżonką zaczęliśmy oglądać serial, który nazywa się Gambit Królowej i na razie nam się podoba. Pozdrawiam. Nie, znaczy To dobra, jest no, ich wspólna decyzja. tak, to nasza wspólna opinia. Powiedz coś po pantoflarsku. Tak? Dobra, Nasza nieważne. wspólna decyzja. Pozdrawiam moją kochaną małżonkę. Я pozwolę sobie jeszcze po rosyjsku przeczytać. Tutaj mamy wpłatę od Andrzeja Клюхина. Точно, хороший вопрос. Русскоговорящие фанаты ждут Q&A на русском. Можете ли вы сказать, что это будет скоро, или вы не знаете? My nie Как с знаем, этим это Q&A на зависит русском? от Marcina. Если Мартин скажет, что можем, ну, тогда будет Q&A на русском. Но если хотите, ребята, спрашивайте сейчас на русском. У нас осталось еще минут 5, да, где-то. Можете задавать вопросы сейчас, я, конечно, буду отвечать. А что касается Q&A на русском, я не против, если Кася и Миколай решат, что есть такая нужда, что вы хотите, без проблем. Я приеду и можем сделать такое. Да. Мы согласен. Ну, мы тоже не против, но да, это зависит od kilku rzeczy, jak to powiedzieć. Od Возможности От многих факторов. Это зависит от многих факторов. Да, ну так что мы попробуем, конечно, и мы все время думаем об этом. И помним о вас, ребята. Так что, конечно, будет на русском. Еще не можем сказать, когда. A pytanie jest, skąd te kubki, w których pijemy? Są kubki od Radka z Strygława i tyle o nich wiemy. Nie wiem, kto je robi. Jak ktoś pozna i nas ogląda i napisze, że tak, to ja robię, to go zareklamujemy, bo
Prawdę mówiąc, chyba się nie pytaliśmy nawet go, skąd on je bierze, nie? Nie, ponieważ ta informacja nie jest nam potrzebna do A życia. być może się pytaliśmy, ale to było tak dawno już, że nie pamiętam. Też to może. To też tak może być. Chyba jeszcze nikt o to nie pytał. Jak praca nad reakcją pogańską? Odsyłam do każdego Q&A wcześniejszego, tam wyczerpująco o tym mówimy i nawet dzisiaj, a nie dziś, ale to nie było publiczne. No w każdym razie bardzo daleko posunięte są. Idzie do przodu. O, Ursula zbiera na koszulkę dla Polana. Jakieś nowe deale tutaj zachodzą. Bardzo, bardzo się cieszymy. Cieszymy się radością Polana. Sławomir Nakoneczny, pozdrawiam serdecznie. To jest wybitny fotograf, Sławek, który jest odpowiedzialny za zdjęcia do piosenki, którą nagrałam z Moniką Różańską pod tytułem Love Confession. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do oglądania i można właśnie podejrzeć różne koncepcje Sławomira. Marcin mówi, że koszulka podeślę dla fakturę za Polana. reklamę. Ulubione kolory, ulubiony dzień tygodnia, ulubione przyprawy. Ulubione kolory? To czekaj, ja zacznę, ja Przyprawy. pierwszy. Chili, głęboka czerwień, środa. A przyprawa. Co? Przyprawa jeszcze. Chili powiedziałem. Czyli, dobra. Czyli. Czyli czerwony w środę. Ulubiony kolor zielony. Dzień tygodnia piątunio. A przyprawa pieprz kolorowy. Kolorowy. Marcin. Pieprz kolorowy, tak. No co? Only black. Marcin tylko, nieważne. Priv. Kasiu? Dobra, co tam było? Kolor. To kolor zielony i czerwony, tak na pół na pół. Wybierzcie sobie. Jeśli chodzi o dzień tygodnia, chyba środa. Taki jest w środku i taki już jest blisko weekend, ale jeszcze jest tydzień. Ale jeszcze tak samo daleko też do weekendu. Nie wiem, jakoś tak w środę czuję, że już to W wszystko... środę jest Q&A. A może... Też dlatego powiedziałem. Uwielbiam się z wami spotykać w środę. Ty też powiedziałeś środa faktycznie. Dobra, czyli środa, a jeśli chodzi o przyprawę, to bardzo lubię pieprz młotkowany z kolendrą. Jak zapytacie o ulubione narzędzie powiedziane jak najszybciej, to Kasia powie obrabiarka sterowana numerycznie. To teraz ja powiem, mianowicie mój ulubiony kolor to chyba czarny. Mój To jest ulubiony... brak koloru. Co? Brak koloru. To nie kolor, to brak Dobra. koloru. To biały w takim razie. To też nie kolor. Dobra, srebrny. Dobra, może być. Może być srebrny? Spoko. Bo mam taki samochód, to dlatego. Dobra, To jest perłowy. wiem, że paskud... On ma kolor szarej taśmy. Dobra, nie mam ulubionego koloru. Kolory nie istnieją. Dzień tygodnia, no to żaden. Po prostu... A Michał ma taki Michał żart nie lubi nawet, tygodni. Który? Kiedy w normalnym świecie grywamy koncerty, no to właśnie normalni ludzie przychodzą do pracy w poniedziałek i mówią byle do piątku. Bo A- poniedziałek to jest niedziela dla muzyka. Pamiętasz, Michał, sam No mówiłeś. byle do Tak. poniedziałku. I my mówimy byle do poniedziałku. No tak, ale tak naprawdę to wszystko jedno, nie? Natomiast jeśli chodzi o ulubione przyprawy, to mam to dwie najprostsze, czyli sól i czarny pieprz. Przyjdź na moją lekcję.
Polan, odezwij się w sprawie adresu, bo zebrali na koszulkę. Mówi Marcin. Powiedział też, że będziemy kończyć. Ale to I jeszcze już? tylko powiem, że Garnetto have a round of beers. You deserve it. Excellent concert. Thanks. Thank you. Tak. Have a round of bombillas. Because Yes. you guys don't drink beers, so maybe bombillas. We drink bombillas, yes. And coffee. Coffee. Last question. Last question. Ti, ti, ri, ti, ti. The very next day. Marcin zabrania nam śpiewać. Mute. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Hello. What time is in Brazil right now? What are It's morning. bombillas? O, no to ostatnie pytanie. What are bombillas? Bombillas is a drink. Our favorite drink. It's energetic drink based on Yerba mate. yerba mate. Yerba mate. Mhm. No alcohol. No alcohol, of course. Now do Australia. Come on. Okay, Joe. Hello, Australia. Hi. Free music. Marcin, stop this. Kiedy Ewa będzie gierkować na Q&A? Aha, kiedy będzie gierkować albo na Q&A? Nie wiem, ale myślę, że będę, bo w sumie rozmawialiśmy o tym, więc wkrótce. My Po zawsze rosyjsku. bardzo Może jakaś chętnie, jak rosyjska najbardziej. gra. Ukraińska to jest chyba, jak się nazywa, w Czarnobylu akcja się toczy. Marcin. Nie. Jak się nazywa? Podpowiedzcie mi, wiecie na pewno. Stalker, tak. Hi, from Costa Rica. 3:28 p.m. here. Która jest? 3:28. Aha. Co? Dziękujemy. Widzimy się w niedzielę, będziemy grać w gry. W gry będziemy grać, w gry. Będziemy grać w gry. A w co? A w co? Powie wam Marcin. Powiem wam. Kapsle. W kapsle, właśnie w niedzielę gramy w kapsle. Analogowa gra. W niedzielę Gramy w kapsle. Kapsle 3.0. I dziękujemy. Jemy. And huge for you. Pa!